Siemanko, król powrócił. Saucony Endorphin Speed 4 to już czwarta generacja jednej z moich ulubionych serii butów treningowych do szybkiego biegania. Ogromnie cieszę się, że mogę pokazać Wam czwartą generację tego buta, przetestować ją i zrecenzować na tym kanale. A z nami jest też trzecia generacja Endorphin Speed, która będzie w pewnych momentach porównaniem do najnowszej generacji i pomoże nam opisać zmiany, które zaszły w tym bucie. Także nie przedłużając, serdecznie zapraszam do oglądania. Saucony Endorphin Speed 4 to buty treningowe do szybkich treningów bądź też startów dla amatorów, którzy nie chcą jeszcze przerzucać się na buty z płytką karbonową. Ich waga to 233 gramy, drop 8 mm i są butami dla stopy neutralnej. Bardzo chciałbym już Wam opowiedzieć, jak w tych butach się biegało, dlatego przejdźmy szybko sobie przez specyfikację tego modelu. Podeszwa wewnętrzna wykonana jest w całości z pianki PVR Run albo Power Run PB. Jest to pianka Pebaxowa, oznacza to w skrócie, że jest to rodzaj jednej z najbardziej miękkich i sprężystych pianek na rynku. Jest to topowa pianka używana w większości butów karbonowych, w większości butów treningowo-startowych, tych z górnej półki. Podobnie było w trzeciej generacji Endorphina Speeda, gdzie również mieliśmy pełną piankę PB, PVR Run PB, której towarzyszyła płytka nylonowa. I tutaj w czwartej generacji mamy to samo. Od spodu płytka nylonowa jest tym razem widoczna. Widzimy ją od samego dołu po środku. Jest ukształtowana w literę S i określana technologicznie jako tak zwany speedroll. W połączeniu z charakterystycznie zarysowanym noskiem, tak zwaną kołyską biegową, sprawiają, że przetoczenie stopy jest płynniejsze, znacznie szybsze i dzięki temu też ten but jest znacznie bardziej dynamiczny. Zadaniem płytki nylonowej jest nie tylko poprawa odbicia i usztywnienie tego buta, ale także ustabilizowanie go w strefie śródstopia oraz całej strefie poprzecznej na pełną długość buta oraz zwiększenie żywotności tego buta, bo jak wiemy, płytka karbonowa ma pewną ograniczoną żywotność, płytka nylonowa wytrzyma tutaj znacznie dłużej. Nowa forma pianki PVR Run PB przypomina teraz jeszcze bardziej futurystyczny, dziwny kształt. W strefie pięty mamy charakterystyczne nowe zęby, naostrzone właściwie z każdej strony. To jest element wizualny i tak jak w poprzednich generacjach, pięta w tym bucie mimo wszystko jest węższa niż przednia część stopy, ale właśnie przednia część stopy, cała platforma z przodu jest odpowiednio szeroka, mamy na co lądować i jest bezpieczniej, bardziej komfortowo niż w poprzednich generacjach. Bieżnik w tym bucie jest usytuowany przede wszystkim w przedniej części buta, na śródstopiu jest go dużo, jest ponacinany w taki sposób, by dał jakiś efekt agresywności, ale świetnie trzyma się na lekko mokrym betonie lub asfalcie. Przetestowałem to na swoich treningach progowych, kiedy padał deszcz. W strefie pięty jest go znacznie mniej, zresztą i tak nie polecałbym w tym bucie biegać z pełnego przetoczenia, a raczej właśnie lądować na całej stopie albo na śródstopiu. Cholewka w Saucony Endorphin Speed 4 to mieszanka przeróżnych technologii. Z jednej strony mamy klasyczne elementy siateczki mesh, z drugiej strony mamy inżynieryjny mesh. Stref wentylacji jest całe mnóstwo i znajdują się zarówno w strefie śródstopia, jak i po bocznych częściach buta oraz blisko zapiętka i towarzyszy im także świetnie wyprofilowany, całkowicie nowy język. Poprzednio w Endorphinach Speedach język był wszyty po boku, tutaj również język posiada pasy trzymające naszą stopę wewnątrz buta i jest wszyty, ale teraz jest znacznie szerszy i elastyczny. Jego struktura jest tak wykonana, by dodatkowo odprowadzać nadmiar ciepła i wilgoci i przyznam, że spisuje się to naprawdę super. Cholewka jest raczej standardowej szerokości. Jeżeli macie taką dosyć szeroką, skapciałą, rozlazłą stopę, no to może być ciężko. To jest raczej but na szczuplejszą bądź też standardową szerokość stopy i tutaj spisze się świetnie. Przy szerszej stopie moim zdaniem może być troszkę problemów ze stabilnością. Sznurówki w tym modelu są dosyć proste, zwykłe, elastyczne, długie, dobrze się zawiązują, no i poza tym nie ma żadnej specjalnej historii związanej z nimi. Zapiętek bardzo przypomina mi drugą i trzecią generację Endorphinów Speedów, ponieważ materiał wyściółki jest dosłownie taki sam, jak był wcześniej, dosyć chropowaty, ale bardzo pancerny. Saucony Endorphin Speed 4 reprezentuje buty
wszechstronne, buty treningowe, przede wszystkim świetnie nadające się do szybkiego biegania, ale także, które można rozważyć, jeśli chodzi o Wasze starty w zawodach od 5 km, nawet do maratonu, ponieważ poziom amortyzacji tego buta jest tak naprawdę bardzo duży i tylko i wyłącznie zastosowanie tu właśnie tego speedrollu, czyli nylonowej płytki, która jest odpowiednio wkomponowana w całą podeszwę i świetnie gra z kołyską biegową, sprawia, że ten but nadaje się naprawdę na szybkie bieganie, a z drugiej strony nie jest przesadnie miękki, no i nie jest po prostu taką zwykłą, maksymalnie amortyzowaną treningówką. Treningi, jakie zrobiłem w tym bucie, to przede wszystkim jednostki specyficzne. Przede wszystkim zabawy biegowe i treningi progowe. Biegało mi się naprawdę fantastycznie. Bieganie w prędkości poniżej 4 minut 30 sekund to sama przyjemność, aczkolwiek karbon zawsze będzie tutaj szybszy i to odbicie i dynamika będzie troszeczkę większa. Niemniej, jeżeli nigdy nie próbowaliście butów z karbonem, to Endorphin Speed 4 będzie dla Was taką namiastką butów troszkę usztywnionych i znacznie bardziej dynamicznych od zwykłych butów, które oparte są tylko i wyłącznie na piance podeszwowej. Wszechstronność Endorphina Speeda polega też na tym, że właśnie możemy wykonać w nim nawet spokojne biegi i biegi regeneracyjne na pełnym komforcie, ponieważ pod tą stopą pianka PVR1PB działa jak bardzo mięciutki materac, który nie męczy stopy, ale gdy chcemy przyspieszyć, świetnie włącza się w tym momencie płytka nylonowa, utwardza tego buta, usztywnia tą piankę i nadaje mu dynamiki wtedy, kiedy potrzebujemy. Mimo iż z każdą kolejną generacją Endorphin Speed jest butem bardziej stabilnym, to ja nie polecam go specjalnie osobom o dużej nadpronacji. Jednak będzie to but z wyższym stakiem, z grubszą podeszwą, z cieńszą, a właściwie węższą piętą, na której nie polecałbym lądować, ponieważ zatracamy tym samym cały charakter tego buta. Zresztą jego cena, jego umieszczenie w katalogu jako właśnie taki but do szybkiego biegania, treningowego, szybkiego, ale też wszechstronnego, sprawia, że to jest model dla biegaczy, którzy świadomie trenują bieganie, mają jednostki takie jak interwały, treningi progowe, zabawy biegowe, treningi tempowe i są w stanie biegać dużo szybciej niż większość amatorów lub też po prostu użytkują tego buta wszechstronnie na przeróżnym tempie. Model ten najlepiej spisze się na powierzchni asfaltowej, betonie, no i bieżni lekkoatletycznej lub bieżni mechanicznej. Nie używałbym go w lesie raczej, nie używałbym go na szutrze. Odpadają takie miejsca. To jest but stricte do ścigania się na twardej, prostej nawierzchni. No i do szybkiego i mocnego trenowania na takiej nawierzchni również. W moim odczuciu jest to model na równi z Endorphinem Speed 3. generacją. Oznacza to, że mamy podobne uczucie miękkości, a może nawet większe momentami. Dynamika jest właściwie identyczna. Ten but leży moim zdaniem na stopie lepiej układa się język. Ta cholewka moim zdaniem jest jakaś bardziej elastyczna i daje troszeczkę więcej miejsca w strefie śródstopia kości dużego, małego palca, niżeli 3. generacja. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Pod względem designu, to jak ten but jest skonstruowany wizualnie, mi po prostu mega odpowiada, aczkolwiek żałuję, że do polskiej dystrybucji trafił tak smutny, zwykły kolor, ponieważ dostępny był też ten fantastyczny, biały z takim pomarańczowo-czerwonym przejściem, z taką pianką pomarańczowo-czerwoną. No ten po prostu wyglądał bosko. Wielka szkoda, że tego buta na rynku jest też tak bardzo mało. Nie zmienia to faktu, że jego premiera była właśnie niedawno, co oznacza, że przez cały rok 2024 będziecie mogli go kupić w przeróżnych sklepach, ale także w sklepie, w którym pracuję, czyli w Studio Sport na warszawskim Żoliborzu, gdzie możecie mnie spotkać, doradzić się w doborze pierwszych butów lub kolejnych butów do biegania, no i przymierzyć m.in. Endorphiny Speedy 4, na których kolorystyki też inne, mam nadzieję, nie będziemy musieli długo czekać. A ode mnie to wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną w tej recenzji. Trzymajcie się i cześć!